Witam serdecznie. W tym filmie zjedziemy z utartego turystycznego szlaku i odwiedzimy najpiękniejsze jaskinie na Półwyspie Malajskim, do których nie wiedzieć czemu nie docierają praktycznie żadni zagraniczni goście. Oprócz jaskiń zajrzymy też do największego miasta Malezji na wschodnim wybrzeżu, czyli Kuantan, które jest zarazem stolicą stanu Pahang, w którym to językiem urzędowym oprócz malajskiego jest również arabski. A w sklepach i restauracjach nie kupimy żadnego alkoholu. Zapraszam zatem na kolejny emocjonujący film poza utartym turystycznym szlakiem. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Z najstarszej dżungli świata udajemy się w stronę wschodniego wybrzeża Półwyspu Malajskiego, gdzie dżungla ustępuje ciągnącym się po horyzont plantacjom palmy olejowej. Po drodze mamy zamiar odwiedzić też kilka jaskiń, ale najpierw trzeba się trochę odświeżyć po kilkudniowym pobycie w dżungli, który mogliście obejrzeć w poprzednim odcinku. Po wizycie w dżungli trzeba się troszeczkę odświeżyć i umyć. I w tej samej cenie, co tam płaciłem za pokój w guest house bez okna w standardzie lat 70., mam tutaj piękny resort z basenem. Wystarczyło odjechać godzinę po prostu od wrót do Parku Narodowego Taman Negara i znalazłem właśnie taki oto państwowy resort należący do Instytutu Badawczego, który tutaj zajmuje się badaniem palmy olejowej. Jak wiadomo, palma olejowa jest głównym takim produktem eksportowym Malezji. Całego tego instytutu strzeże policja. Przekraczamy tutaj checkpoint policyjny. Dookoła jest płot ze znakami, że będą strzelać bez ostrzeżenia, jeżeli ktoś tutaj wejdzie. Ale tu jest pusto, jak widać. Jesteśmy jedynymi gośćmi w tym hotelu, zdaje się. Nie ma tutaj zupełnie nikogo. Dziś zaczął się Ramadan. Jest już spokój. Oni też w dzień nie jedzą. Knajpy są pozamykane. Ten stan akurat jest taki dość mocno ortodoksyjny. Napisy tutaj nawet na znakach drogowych, oprócz czcionki łacińskiej, mają też czcionkę arabską na znakach drogowych, na reklamach. Więc ja spadam do basenu, a za chwilę pokażę wam, jak wygląda ten ośrodek i nasz pokój. I to wszystko w cenie 100 zł za dobę. Resort jest trochę zapuszczony, mogliby tu lepiej po prostu posprzątać, no ale to jest Azja, więc nie ma co wymagać. Za tą cenę jest naprawdę zajebiście. Pokoje są położone w takich skrzydłach i nie ma tutaj zupełnie nikogo. Bardzo dużo zieleni dookoła. Recepcja z restauracją i taka wieża widokowa z widokiem tutaj na plantację palmy, a tak wygląda to w środku. To pokój zwykły hotelowy. Jest telewizor, lodówka, telewizja satelitarna, klimatyzacja oczywiście, czajnik. Mamy do dyspozycji też balkon. Ale najciekawsze jest to, że ten pokój jest dwupoziomowy i pierwszy raz coś takiego widzę. Na górze jest coś jakby altanka. Takie pomieszczenie przeszklone, 360 stopni. I jest tutaj stolik i 2 krzesła i wentylator. Nie ma tu klimatyzacji. No ale wieczorem można sobie posiedzieć, otworzyć okno, posłuchać śpiewu ptaków, cykat. Paulina ukąsiła osa w
parku Tamannegara i tu złożyła jajko. Teraz rozwija się tu larwa, więc no trzeba to wyciąć. Dysponuję tylko obcinarką, więc zaraz będę wyciągał tą larwę. Wyjąłem takie małe jajko. Jeszcze na szczęście nie zdążyło się wykluć. Oczywiście nic groźnego, nie? Jak coś, to by po prostu larwa tutaj sobie urosła, później przebijałaby skórę i by sobie wyszła, nie? No. Takie są uroki dżungli. Kolejnego dnia zrelaksowani i wypoczęci ruszamy w dalszą drogę. Do niezwykłego kompleksu jaskiń. Początkowo droga jest całkiem niezła, ale im głębiej w las, tym staje się węższa i bardziej zarośnięta. Koło naszego resortu znajduje się ponoć ciekawa jaskinia. Wstęp kosztuje tutaj tylko 5 ringgitów od osoby. Do jaskini wiedzie taka trochę ciężka droga przez las, jak na ten samochodzik. Widać, że te rejony już nie są zupełnie turystyczne, bo tutaj Malajowie bardzo uśmiechają się, są bardzo radośni na widok turystów zagranicznych. Tutaj pewnie taki biały turysta rzadko zagląda i jest jaskinia. No i właśnie okazuje się, że można przez nią przejechać samochodem. Więc parkujemy sobie gdzieś tutaj i zaraz się rozejrzymy. Na ten kompleks składa się 7 dużych jaskiń i w naszej nowożytnej erze został on odkryty przez Williama Camerona, czyli właśnie tego samego gościa, od którego nazywa się dzisiaj rejon znany z plantacji herbaty Cameron Highlands. Miejscowe legendy głoszą, że te jaskinie są pozostałością starożytnego miasta Gelangi, które zostało przeklęte i zamienione w kamień. Faktem jest jednak, że te formacje skalne według szacunków mają około 150 milionów lat i były zamieszkałe przez człowieka już w czasach prehistorycznych, co potwierdziły liczne wykopaliska. Dziś jest to znakomita atrakcja turystyczna otoczona lasem deszczowym, którą jednak nie wiedzieć czemu praktycznie nikt nie odwiedza. Każdy zapewne słyszał o lianach. Są to takie pnącza, które wiją się po drzewach, po skałach. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś tak wielkiego. Ona jest grubsza od mojego ciała, więc ona musi mieć spokojnie kilkaset lat. Miejsce to leży poza utartym turystycznym szlakiem, jednak jeżeli wybierasz się do Parku Narodowego Tamannegara, warto tutaj zjechać. To naprawdę kwestia nadłożenia 20-30 km i mamy taką piękną scenerię. Jak widać, nie ma tutaj w ogóle żadnych turystów, a widoki są naprawdę niesamowite. Zastanawiałem się w ogóle, czy tutaj zajeżdżać. Pewnie to będzie kolejna jaskinia, jakich jest tutaj wiele, ale ta naprawdę jest świetna. Niesamowita sceneria i dodatkowo brak w ogóle jakichkolwiek tłumów turystów, więc można sobie spokojnie tutaj wszystko zobaczyć. I to wszystko w otoczeniu dżungli, dzikiej dżungli. Kolejna jaskinia. Prowadzą tutaj takie rozpadające się schody. Widać, że była tu kiedyś elektryczność, ale wszystko się jakby zawaliło. Była ona też zamknięta, zabezpieczona, pewnie biletowana. Teraz jest darmowa. Ale jako, że zgubiłem latarkę, to za wiele wam nie pokażę. No tyle, ile się da tutaj, na ile pozwoli światło. Widać, że była poprowadzona tutaj trasa turystyczna. No ale niestety jest za ciemno. No, coś tam poświecę telefonem, ale na kamerę to jest po prostu za mało. Jeszcze wchodzimy na dół. Kiedyś to pewnie było podświetlone, bo widzę, że są tutaj puszki od prądu. W tych jaskiniach były prowadzone przez Anglików wykopaliska. Znaleziono tutaj szczątki ludzkie, różne mumie, dużo przedmiotów użytku osobistego, jakieś naczynia kuchenne, starą broń, biżuterię. Jest tutaj dużo właśnie ciekawych nacieków. No niestety moja latarka nie pozwala na wiele, żeby to pokazać. No oczywiście słychać też nietoperze. Na pewno była to świetna atrakcja turystyczna i pewnie jeszcze będzie. Za jakiś czas to odremontują. No na razie pandemia zamknęła im tutaj biznes. Jaskinia ma dobre kilkaset metrów.
I cały czas mamy wygodny tutaj chodniczek. Mam nadzieję, że nie czai tu się żadna pantera ani niedźwiedź. Także wybierając się tutaj trzeba mieć dobre latarki. Taka z telefonu to jest troszeczkę za słaba. Z 7 jaskiń do łatwego zwiedzania w klapkach dostępne są 3, ale przypominam, weź dobrą latarkę. No i za tą cenę naprawdę, mówię, nigdzie na świecie nie wejdziemy do przygotowanych do prostego zwiedzenia jaskiń tych gabarytów w tych pieniądzach. Lekko ponad 4 zł. Naprawdę warto zboczyć z utartego turystycznego szlaku, żeby właśnie zobaczyć takie miejsca. Jako że drogi w Malezji są w większości te autostrady, ekspresówki płatne, mniej więcej wychodzi za opłaty drogowe niż za paliwo, które się przejechało tym odcinkiem. Są 3 systemy płatności. Można sobie kupić kartę Touch and Go na przykład. Można ją doładować aplikacją, ale się nie da, bo nie są akceptowane w ogóle europejskie karty, ani Revolut, ani Zen. Więc jest kilka takich bramek. Szukamy sobie bramki takiej, z jakiej mamy system płatności. Ja mam ten Touch and Go. No i tu pobrało 3,19, a na karcie zostały 4 ringgity. I skąd wziąć te pieniądze na karcie, skoro nie da się doładować tego online? W niektórych tych budkach siedzi człowiek i należy mu dać gotówkę i on nam doładuje. A jako że szyby są ciemne, to nie wiemy, w której ktoś siedzi, więc to jest chybił trafił. No szlaban się nie otworzy, wtedy trzeba wyjść, po prostu szukać, gdzie ktoś siedzi i nam to doładuje. Po penetracji jaskiń ruszamy na wschodnie wybrzeże Półwyspu Malajskiego, do stolicy stanu Pahang, czyli miasta Kuantan. To liczące ponad 500 000 mieszkańców miasto jest największym na wschodnim wybrzeżu Malezji i kiedyś było znaczącym ośrodkiem handlu cyną. A dziś słynie z produkcji krakersów rybnych, a jego symbolem jest nowoczesna wieża widokowa Kuantan 188. Która przypomina tą z Kuala Lumpur, ale z tą różnicą, że wjedziemy na nią znacznie taniej i nie trzeba będzie czekać w kolejce. Dziś pierwszy dzień Ramadanu, więc wszystko jest wyzamykane i dopiero wieczorem miasto, w sumie jak i cała Malezja, ożyje. Żeby podziwiać murale, wcale nie trzeba jechać na Penang. Tak jak już wspominałem wcześniej w poprzednich filmach, praktycznie każde miasteczko ma tutaj swoją ulicę z muralami. Nie inaczej jest i tutaj. I szczerze mówiąc, bardziej mi się tutaj podoba niż w Georgetown. Murale są naprawdę świetne. 3D, na przykład to krzesło fryzjera, na którym teraz siedzę. No i co ważne, nie ma tutaj ludzi, więc możemy sobie spokojnie wszystko pooglądać, porobić dowoli zdjęć. Na Penangu w Georgetown po prostu musimy stać do każdego murala praktycznie w kolejce, co pokazywałem też w filmie właśnie z Penangu. Po raz kolejny powtarzam, nie bójcie się zjechać ze szlaku. To, co polecają przewodniki, tak czasem jest fajne, ale jest całkowicie zadeptane. Miasto nie posiada wielkich wieżowców, drapaczy chmur, tak jak Kuala Lumpur, ale już na pierwszy rzut oka widać, że jest tutaj o wiele czyściej i spokojniej. Mimo że dzisiaj jest niedziela, są tutaj pustki. W zasadzie wygląda to, jakby tak na wpół wszystko wymarłe, a to dlatego, że dziś jest pierwszy dzień Ramadanu i miasto ożyje dopiero po zmroku. Za mną widać wieżę telewizyjną, która jest najwyższym budynkiem miasta i ma 188 metrów wysokości. Centralnym punktem miasta jest promenada położona nad rzeką o tej samej nazwie, czyli Kuantan. 30 lat temu w tym miejscu był piaszczysty brzeg i w zasadzie wioska rybacka. Widać, że w ostatnich latach miasto mocno się rozwija. Wiele tabliczek informuje o tym, że te budowle dopiero co powstały i stawiają na rozwój. I być może za kilka lat będzie to jakaś tutaj nieodkryta nowa perełka Malezji, którą wszyscy będą odwiedzać. Bo widać, ewidentnie miasto ma potencjał. Stąd do Morza Południowochińskiego jest dosłownie kilometr. Widać go z okna po prostu naszego hotelu. Tuż przy rzece, przy samej promenadzie jest stary muzułmański cmentarz XIX wieku. I dziś jestem częścią parku. No i zobaczcie, jak wyglądają nagrobki. Kikuty jakby w kształcie
widzicie urny wystające z ziemi. Nie zachowały się tutaj nawet żadne napisy, kto tutaj leży. Jednym z niewielu nowoczesnych budynków w mieście jest ratusz miejski. Został niedawno oddany do użytku. Jeszcze lśni nowością. Jako że Malezja jest federacją stanów, w różnych stanach obowiązuje różne prawo. I tak właśnie w stanie Pahang są dwa urzędowe języki. Malajski oraz arabski. Tutaj wszystkie nazwy muszą być zapisane również czcionką arabską. Dotyczy to sklepów, banerów reklamowych, urzędów i znaków drogowych. Jest tutaj też jetty, z którego można wybrać się na rejsy po rzece. Najtańsze rejsy są od 25 ringgitów za osobę. Można też sobie wynająć łódź prywatnie na godzinę i popłynąć sobie wtedy na przykład na lasy namorzynowe. Też oczywiście można tutaj łowić ryby i z tego co widać na promenadzie wszyscy łowią jak leci. Kurde, jeszcze nigdy nie czekałem tak długo, żeby przejść przez ulicę, chyba z 10 minut. Wcześniej tutaj, no jeszcze 2 godziny temu nie było żywego ducha, a patrzcie teraz. Nagle wyrósł bazar. Bazar ze szmatami i można tu sobie kupić wszystko i to w bardzo tanich cenach. I co ciekawe, jest to pierwsze miejsce, drugie w Malezji, w którym nie widziałem białego człowieka. W centralnym punkcie miasta, tuż przy promenadzie nadrzecznej, znajduje się meczet sułtana Ahmeda I. Nie jest on może jakiś olbrzymi, nocą też jest właśnie pięknie podświetlony, jak widać. Teraz akurat trwają modły, więc nie mogę tam wejść. Biało-niebieski kolor, taki już typowo arabski styl. Przy meczecie znajduje się też kilka kolonialnych budynków, w których dzisiaj mieści się Muzeum Sztuki oraz biblioteka. Wszystko jest elegancko odnowione. Dziś pierwszy dzień Ramadanu, a z tym wiążą się pewne obostrzenia. W szczególności jeżeli chodzi o żywienie. Bogobojny muzułmanin w Ramadanie nie powinien spożywać posiłków za dnia. Więc może się najeść przed świtem, koło godziny 6 rano, bo tutaj po 7 wschodzi słońce. Do zachodu słońca, czyli gdzieś tak do 19:30 nie powinien nic jeść. Czy tak jest? A no nie do końca. Faktycznie jest dużo spokojniej. Jakieś 90% restauracji jest zamkniętych w dzień. W Polsce też mamy miesiąc postu i nie powinno się jeść mięsa, a jak z tym jest, to sami wiecie. Kto się do tego stosuje? Tak naprawdę to tylko 60% Malajów to muzułmanie. Reszta to wyznawcy innych religii. Skończył się już czas dekoracji z okazji nowego chińskiego roku i teraz mamy dekoracje ramadanowe. Na tą wieżę oczywiście można sobie wyjechać na górę przeszkloną windą, ale nie jest to tania przyjemność, bo na taras widokowy na zewnątrz na wysokości 100 metrów wyjazd kosztuje 50 zł, około 50 zł. No i tutaj jeżeli jesteśmy na przykład we 2 osoby, no to w cenie 100 zł mamy porządny hotel z tarasem widokowym na dachu, ze śniadaniem, więc mamy to samo. Street Art Walk jest wieczorem podświetlony, bardzo jasno jak w dzień. Teraz troszkę ludzi się tu pojawiło, ale jak widać są tu w zasadzie pojedyncze osoby i z Melaką czy Georgetownem na Penangu to nawet nie ma co porównywać. Nocą depta korzył, pojawili się uliczni artyści, są jakieś stragany z chińskimi pierdołami i rękodziełem. W KL czy na Penangu chodząc nawet wieczorami lał się ze mnie pot. Tak tutaj jest taki przyjemny wiatr od morza. Wydaje się jakby temperatura była 10 stopni mniejsza, ale tak naprawdę jest taka sama, tylko jej odczucie jest zupełnie inne. Ceny też są zupełnie inne niż w tych topowych turystycznych miejscowościach. Takie właśnie miejsca lubię. Nie trzeba się przepychać z nikim, ludzie są mili. Widać, że tutaj turysta z zachodu jest atrakcją, bo każdy się przygląda. Po prostu ludzie machają, mówią cześć, a tak nie jest w innych miejscach, tych, którzy odwiedzają zwykle turyści. I jeszcze jeżeli chodzi o Ramadan, to jest taka jedna bardzo ciekawa zasada, obostrzenie. Nie można uprawiać seksu. Nie można też oddawać się tańcom, hulankom i swawolom wszelkim. Tutaj nie ma alkoholu. Nie kupimy tu alkoholu w sklepach, nie kupimy tu alkoholu w restauracjach, w hotelach. W sumie nie wiem, czy w ogóle kupimy. Na razie nie znalazłem miejsca, gdzie można byłoby go kupić. Być może są jakieś specjalne sklepy do tego, ale na razie ich nie widziałem. Ale na szczęście, jeżeli chodzi o seks, to nie można go tylko uprawiać w dzień. Po zmroku już można, bo nocą Allah nie widzi, więc rób to, co chce ta. Tutaj każdy ma co najmniej po 5 dzieci, więc raczej sobie nikt nie odmawia. Ryż z seafoodem, to jest kalmar, krewetki. Koszt takiego dania to 10 ringgitów.
Następnego dnia rano, po nocy spędzonej w eleganckim hotelu tuż przy samej wieży widokowej i promenadzie, zbieramy się w dalszą drogę. Miasto Kuantan nie jest może ciekawe samo w sobie, ale oferuje zupełnie inny klimat niż stołeczne Kuala Lumpur. Warto więc tutaj zatrzymać się na jedną noc w drodze na wschodnie wybrzeże Malezji. Dziś celem jest kolejna jaskinia, która zarazem jest nepalską świątynią buddyjską. Jaskinie mieszczą się we wnętrzu olbrzymiej góry, która zdaje się wyrastać wprost z plantacji palmy olejowej, a widać ją już z wielu kilometrów. Z zewnątrz wygląda to wszystko bardzo mistycznie, ale zobaczymy, jak będzie w środku. Samą górę widać już z daleka, a na szczyt do jaskini prowadzą bardzo zardzewiałe, rozpadające się schody. Także tylko czekać, aż to się zawali i ktoś tutaj w najlepszym wypadku się połamie. Wstęp kosztuje tutaj 2 ringgity. Ale dziwne, bo zwykle do świątyni jest za free, ale taką cenę to możemy wejść. Po pokonaniu na pewno ponad setki zardzewiałych schodów ukazuje się wejście do olbrzymiej jaskini. Ale widać, że całość jest tutaj przygotowana elegancko na pielgrzymów. Można nawet toczyć jakieś wózki. No i jaskinia jest duża. Jest troszkę podświetlona, więc nawet obejdzie się bez latarki. No, robi to wrażenie. Jeszcze gdyby nie zepsuli tej jaskini tymi dziwnymi konstrukcjami, jest to nad kibel. No ale może dalej będzie lepiej, zobaczymy. Oczywiście, jak przystało na jaskinię prowadzoną przez Hindusów czy Nepalczyków, to jest w zasadzie jedno i to samo. Jest tutaj mnóstwo śmieci. Im to nie przeszkadza, oni nie sprzątają i ogólnie jest taki nieład, nieporządek, że tak powiem, syf. W porównaniu do jaskiń, w których byliśmy wczoraj, no to pomimo, że jest olbrzymia i gdyby ją zostawić, jakby tak powiem, w naturalnej formie, byłoby to dużo ładniejsze. A tak, nie wiem, jak jakieś gruzowisko na śmietniku mi to po prostu wygląda. I słychać tu też nietoperze, oczywiście siedzą jakieś chyba jaskółki, też mają gniazda. Skały są pomazane jakimiś napisami, ale przynajmniej jak widzicie, nie ma tutaj nikogo. Zupełnie nikogo. Pewnie w jakieś święta buddyjskie ściągają tu tłumy. Przychodząc do jaskini, warto złożyć jakiś dar. Hindusi składają na przykład jogurt. Są różne jogurty, więc Buddha lubi jogurt. W Tajlandii lubi fantę, a widać, że tutaj gustuje w jogurtach. Widzę, że nawet są meleksy. No tak, bo im się nie chce chodzić, więc można sobie wynająć meleksa i obwiozą cię po jaskini. I stąd ta droga, więc wszystko jasne. Zero ruchu i tłuste jedzenie. Ale każdy chciałby być wożony jak jakiś sułtan. No tu widzę, że nawet są stragany. No dzisiaj są nieczynne, bo nie ma klienta. No pewnie podczas świąt tu są normalnie restauracje, są umywalki. No takie podziemne miasteczko. Bałagan niesamowity. Zobaczcie, to jak na wysypisku śmieci. To jest święta jaskinia. Bardzo święte miejsce. Coś a la Polska Częstochowa. Za nami jakieś dobre 300 metrów. A tu końca nie widać. Są różne fajne formy naciekowe. Jakby tego właśnie nie zniszczyli, byłaby naprawdę piękna jaskinia. A tak sobie zdewastowali, bo to powinno być jakimś rezerwatem geologicznym. Nie wszystkie fragmenty jaskini są oświetlone. Jest tutaj też trochę bardziej dziko w niektórych miejscach. Część stalagnitów jest ubrana w jakieś ciuszki, przepaski. Zrobili z tego po prostu święte posągi. Czy uważają, że naciek z kapiącej wody to pewnie dzieło boskie. To jest jedna z większych jaskiń, w jakich w życiu byłem. Naprawdę jest olbrzymia. A nawet się tu jakiś ptak zabłąkał. Chyba nie może wylecieć. Posąg leżącego Buddy, śpiącego. I wszędzie tylko skrzynki na dotacje. Mam mocno mieszane uczucia co do tej jaskini. Z jednej strony jest naprawdę olbrzymia i formy geologiczne są piękne. Z drugiej została bardzo zniszczona przez ludzi. I cały tutaj ten urok
przez te śmieci, przez te konstrukcje tu wybudowane, niknie, gdzieś blaknie. Ale jeżeli jesteśmy już w okolicy, to można zajechać, bo w zasadzie to jest darmowa atrakcja, więc można zobaczyć, a jaskinia naprawdę olbrzymia. Widać, że był tutaj szlak na szczyt góry, jeszcze przechodziło się przez taką jaskinię. Spadły jakieś kamienie, schody się zawaliły i tego nikt nie poprawia. Coś zrobią, a potem jak się zawali, to już tak zostaje. I to nikomu nie przeszkadza, nikt nie będzie tego naprawiał. A na szczyt droga daleka. Droga pod górę nie jest ani łatwa, ani bezpieczna. No już się nawet, można powiedzieć, zasapałem trochę, ale tutaj już jest trochę ciekawiej, bo syf jest mniejszy. Nie zdołali tutaj aż tak naświecić. No, formy skalne, kopara opada, że tak powiem. Warto było się tutaj wspiąć. Jakby tu jeszcze wycięli krzaki, to byłby świetny punkt widokowy na całą okolicę. W ogóle ta góra, jak się jedzie już do tego miejsca, to robi niesamowite wrażenie. Po wyjściu na górę zmieniam zdanie o tej jaskini. O ile ta część ze świątynią jest strasznie kiczowata i zaśmiecona, tak jak wyjdziemy jeszcze wyżej, tym zawalonym szlakiem, tak ta grota jest naprawdę niesamowita. No, takich form naciekowych to chyba nigdzie w innym miejscu nie widziałem. Warto było się tu wdrapać i wylać litr potu. I to wygląda jak w jakimś filmie fantasy. Takie dziwne formy. Władca Pierścieni mi się tu przypomina. Jest też dużo tutaj zakamarków różnych. Można sobie powchodzić w jakieś dziury. Tylko porządna latarka oczywiście potrzebna. Większość turystów, którzy przylatują do Kuala Lumpur, odwiedza Batu Cave. I to jest w zasadzie coś w podobnym stylu, ale kilkukrotnie większe. I nawet jest mniej śmieci niż tam, bo jest po prostu mniej ludzi. I tylko dlatego. Gdyby było więcej turystów, byłby taki sam syf. Po eksploracji jaskiń ruszamy na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża Malezji, gdzie znajdują się najpiękniejsze plaże w tym kraju, które w odróżnieniu od zachodniego wybrzeża są praktycznie puste. Ale to już będzie temat na kolejny odcinek, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. W kolejnym filmie odwiedzimy według mnie najlepszą plażę Malezji oraz bardzo uroczą wysepkę, na której również turyści są prawdziwą rzadkością. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzu. Oraz oczywiście zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!